Witam kochani ponownie. Dzisiaj zrobimy takie szybciutkie ciasteczko z różami. Róża z ciastem francuskim. Goście jadą, no więc rozejrzałam się po lodówce i znalazłam tak. Francuskie ciasto. Znalazłam cukier, dżem morelowy. Woda to jest na bieżąco. Jabłuszka, może nawet za dużo. Te 3 duże użyję. I troszeczkę pudru i troszeczkę cynamonu. I wymyśliłam, że szybciutko zrobię róże z ciastem francuskim. Żeby nie marudzić, bo goście pod drzwiami, zabieramy się do przygotowania. Na chwilkę odstawię, co niepotrzebne. To niepotrzebne, to niepotrzebne. I tak, przechodzimy najpierw do wody. Tu mam 400 ml wody. Wlewamy. Do tego dosypię cukier. I to podgrzewamy. Tak szybciej, mocniejszy. Jeszcze mieszadełko. I mieszamy. Cukier ma nam się rozpuścić. Właściwie to ma się nam później zagotować. Ja będę tak sobie w międzyczasie tu mieszała. Niech się rozgrzewa, a ja w tym czasie zrobię sobie jabłuszka, przygotuję. Jabłuszka dokładnie myjemy, nie obieramy, tylko kroimy na 4 części. Jabłuszka kroimy takie paseczki po 2-3 mm. Jak będzie 4, to nic się nie stanie. Ja wybrałam do tego jabłka słodko-winne, ale każdy może sobie wziąć jakie uważa, jakie mu smakują. Mogą to być zielone jabłuszka. Ja wybrałam czerwone, bo będzie ładnie oddawało różyczkę, imitację różyczki. I obieramy dalej. Potrzebne będzie jeszcze takie sitko do odsączenia jabłuszek. I teraz wrzucamy jabłuszka do tej wody słodkiej. Mocniej troszeczkę, żeby nam się tak 2-3 minutki, żeby się zagotowały w tej wodzie. Taką łyżką cedzakową później ich wyciągniemy. One sobie tu zmiękną i będą takie elastyczne. Będzie można ich dokładnie fajnie formować. Teraz wam pokażę, jak wygląda jabłuszko, niech tylko chwileczkę się zagotuje. Jabłuszka już wyciągamy, spójrzcie, o jak ładnie się dają układać, a nie pęka i szybciutko wyciągamy. I tak postępujemy do wszystkich jabłuszek, żeby wszystko ugotować. I ostatnia porcja ląduje w wodzie, a w międzyczasie przygotowałam foremeczki do babeczek, w których będę układała różyczki. Jabłuszka mamy już gotowe, możemy przejść do układania róż. Ciasto francuskie rozwijamy. Tak. I lekko rozwałkowujemy. Ciasto rozwałkowane i teraz podzielę go na 4 części. To tak mniej więcej tu będzie połowa. Mniej więcej, no dobrze. Nie ostrą stroną, tylko tą zaokrągloną. Inaczej potniemy sobie matę. I tu znowu na pół. I to na pół. Na jedną część układamy troszeczkę dżemu morelowego. On jest taki lekko kwaskowy. Można użyć inny, ale
wydaje mi się, że tutaj morelowy pasuje. Nie za dużo, troszeczkę. I układamy jabłuszka. Jabłuszka układamy tak, że lekko wystają ponad to ciasto. I tak kawałeczek zachodzimy na jabłuszko drugie. I tak całość do końca układamy. Tą połowę ciasta zawijam na drzem. Podczas pieczenia on nam nie będzie się wylewał. I zaczynamy zawijać róże. W tą stronę delikatnie, pomału, nie musimy się śpieszyć. Hop, 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 hop. I nasza różyczka zrobiona. Na końcu możemy tutaj leciutko tak sobie przycisnąć, żeby nam nie uciekał dżem. O, dziurka się zrobi, to nic nie szkodzi. I tak wygląda nasza róża. I wstawiamy do foremki. Nie boimy się, możemy ją tak lekko przycisnąć. I róża gotowa. I robimy następną. I ostatnia różyczka zrobiona. O, tak. 8 różyczek ja zrobiłam z 2 paczek po 275 gram ciasta francuskiego. Ono się daje ładnie rozciągać, ale myślę, że będzie dobre tak. I do piekarnika. Piekarnik nagrzany do 200 stopni na 25 minut, ewentualnie do 30 góra. Nasze różyczki właśnie zakończyły pieczenie. I tak oto wyglądają. Teraz musimy troszeczkę poczekać, aż wystygną i posypiemy cukrem, pudrem i cynamonem. Bardzo lubię jabłka z cynamonem. Także zabieram ich do wystudzenia. Nasze różyczki już wystygły, wystarczy ich teraz tylko troszeczkę przypudrować. Jest to puder z cynamonem. Jabłuszka lubią cynamon. O, możemy oczekiwać już gości. I odcinek dobiegł do końca. Dawajcie mi łapeczki. Postaram się jak najwięcej ciekawych przepisów dla Was wynaleźć. Do zobaczenia wkrótce. Pa!